chciałem wam pokazać, że to jest drugie, chyba takie największe miejsce, gdzie jest problem właśnie z fentanylem. Patrzcie, jacy wygięci siedzą. Fentanyl, moi kochani. Patrzcie, co to robi z ludźmi. Zamknij drzwi. Jezu, z tamtej strony jest jeszcze gorzej. Co tu się dzieje w tym mieście? Krótka jest ta gruba. Gotowi! To jest koniec naszego rejsu. Po pięknej Alasce jesteśmy właśnie w Vancouver, jesteśmy w Kanadzie i kolejne parę dni spędzimy tutaj. Podsumowując ten rejs, było niesamowicie. Naprawdę było tak super, że za rok na pewno wracamy też do Kanady podczas naszego zwiedzania Stanów Zjednoczonych. No nie na pewno, bo może będzie za zimno już. No właśnie, zależy gdzie będziemy. Ale też zależy gdzie będziemy przekraczać. Postaramy się wrócić, bo bardzo nam się podobało. Nie no, było super, po prostu było super. Jest na pewno jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy na świecie i pod względem przyrody oczywiście i natury, o to chodzi. No, teraz się zbieramy, jedziemy na lotnisko, odebrać samochód, później do hotelu zawieźć rzeczy albo coś porobić, dopiero pójdziemy do hotelu. Zwiedzamy Vancouver. Pierwszy dzień zostajemy w Vancouver i zobaczycie tutaj coś, co na pewno was zainteresuje, a zarazem przerazi. Oglądajcie ten odcinek. Drona odebrałem. Kolejna przygoda na kolejnym statku zakończona. Ale tylko na jakieś 3 tygodnie. Prawie na... czekajcie, który dzisiaj jest? Na praktycznie 4 tygodnie. I za 4 tygodnie wracamy Będziemy pierwszy raz, ale wracamy na kolejny rejs. Będziemy na największym statku na świecie, na Icon of the Sea. Icon of the Seas. I z Royal Caribbean. I też będzie niesamowicie na pewno. Nie mogę się doczekać, ale do tego czasu czeka nas jeszcze masa fajnych przygód, pięknych krajów i miejsc do zobaczenia i do pokazania wam. Bo właśnie będziemy przechodzić granicę z Kanadą. Pomimo tego, że jesteśmy w Kanadzie od praktycznie wczoraj, to w końcu trzeba przejść przez granicę. Pamiętajcie, żeby wjechać do Kanady, trzeba zrobić też elektryczną wizę, czyli takie jak do Ameryki macie EST, to tutaj też jest takie coś, tylko właśnie kanadyjska. ETA, tak? ETA, dokładnie. Bardzo proste. Aplikujecie i w parę minut dostałem. No, $7 chyba. Bardzo łatwo. Udało nam się załapać na darmowy autobus. Samochód odebrany. Tym autkiem będziemy jeździć przez kolejne 5 dni. Zaraz trzeba wszystko podłączyć, żeby muzyczka leciała. Fajnie. Zaczynam fajną przygodę. Pogoda nam sprzyja i oby tak sprzyjała do końca, czyli jeszcze 5 dni, bo to, że tak jest, to mamy naprawdę niesamowite szczęście. Teraz normalnie każdy mówił, że trochę słaby okres, wybraliśmy na zwiedzanie w ogóle Alaski i tutaj Kanady, ale ja wcale tak nie uważam. To jest super, mamy dużo szczęścia. A mówiłeś skąd i za ile auto pożyczyłeś? Wyszliśmy z Sixta i wyszło $240 za 5 dni, z ubezpieczeniem już oczywiście. No to razy 3 sobie musicie, ponad 700 zł około. Co? A to nie było tam na stronce, że ten? Że co? Że 1200? Aha, to może 440 wyszło. 440, a plus jeszcze 200 mi wzięli teraz ten kaucji. Sorry, $440 wyszło. 1200, no. 1200, no dokładnie tak, no mój błąd. Co tu się wyprawia? Nie wiem czy wiecie, ale tutaj jest bardzo duży problem z fentanylem też. Ale siedzą powykręcani, szok. To jest straszne. Patrzcie. Jeszcze oni nie wiedzą, co się w ogóle dzieje. Zobaczcie to. Tutaj właśnie chciałem wam pokazać, że to jest drugie, chyba takie największe miejsce, gdzie jest problem właśnie z fentanylem. Patrzcie, jacy wygięci siedzą. Fentanyl, moi kochani. Patrzcie, co to robi z ludźmi. Zamknij drzwi.
Jezu, z tamtej strony jest jeszcze gorzej. Co tu się dzieje w tym mieście? Teraz będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje w Ameryce, w Kanadzie, co fentanyl potrafi zrobić z ludźmi. Fentanyl jest 100 razy mocniejszy od morfiny, to sobie wyobraźcie. I oni to mieszają jeszcze dodatkowo z heroiną, że dawało takiego kopa. Z nich się robią po prostu ludzie zombie. Co tu się dzieje, to jest szok po prostu. Centrum miasta. Naprawdę, wiem, pisali mi o tym ludzie, wiesz, zobaczyć, co tu się dzieje. Patrz, to na kolanach idzie, jest taki wygięty. No i przyjechaliśmy kawałek dalej, już w miarę normalnie wygląda. No i dobra, żebyście wiedzieli najważniejszą rzecz. Tutaj najgorzej wygląda w sumie downtown miasta Vancouver. W ogóle w całej tej części tutaj, w całej w sumie Kanadzie, najgorszy właśnie problem z fentanylem jest Vancouver. Jest tu bardzo dużo osób uzależnionych. Zresztą to widać na ulicach, no stoją tak powyginani, że to jest po prostu szok. Powiem wam, że myślałem, że takie coś tylko w Stanach i tak dalej, ale jednak fentanyl opanowuje już dużą część świata, bo nawet w Polsce już się pojawił fentanyl, z tego co widziałem na różnych filmikach. Jest to naprawdę okropny narkotyk, który ludzie tutaj mieszają. Dużo bezdomnych osób ma tutaj problemy z tym. Jest to bardzo silnie uzależniający i bardzo łatwo prowadzi do zgonu, że ludzie to po prostu przedawkowują i umierają. I tutaj nawet Vancouver wprowadzili coś takiego, że zrobili specjalne pokoje takie iniekcyjne dla ludzi, którzy mają ten problem, żeby zażywali, ale wiecie, pod nadzorem czyimś, żeby nie przedawkowywali, żeby nie umierali na ulicach. Jest to pewna pomoc, środek pomocy oczywiście, ale i tak takim czymś No i też problemem zabiją. No. Zwiększyli też dostępność tego leku, który jest trochę jakby antidotum. Tak, który po prostu zabija te opioidy, które są właśnie w tym narkotyku. W sumie to jest lek tak bardziej, ale mieszają to z narkotykami, mieszają z heroiną. Nie wiem. Masakra, po prostu jak się na to patrzy, to jest masakra. No a my przyjechaliśmy teraz sobie na Chinatown. Praktycznie jesteśmy też downtown, zaraz obok. Albo nawet w downtown. Tylko, że tutaj troszkę inaczej wygląda, też siedzą co kawałek. Ale przyjechaliśmy coś zjeść. Godzinka parkingu, $2. Dokładnie 5,70 zł mi wzięło. Wiedziałem coś znaleźć, ale powiem wam, że naprawdę tymi ulicami tutaj, jak się to widzi dookoła, to się żadnych chciała chodzić. Tak w ogóle, żebyście wiedzieli, dlaczego też jest taki duży problem z bezdomnością w tym mieście. Ze względu na to, że to miasto jest okropnie drogie podobno. Jest jednym z najdroższych miast w ogóle w północnej Ameryce i no, też na pewno prowadzi do bezdomności. Tutaj na niektórych informacjach widziałem, że 40%, na innych 50% ludzi to żyją po prostu imigranci. Azjatycy, z Azji imigranci, że bardzo dużo jest Azjatów i zresztą jak się tutaj jeździ po mieście i w ogóle jak chodzimy teraz, no to co chwilę po prostu gdzieś widać Azjatów lub jakieś sklepy chińskie, indyjskie, wietnamskie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co jest też najgorsze w tym, jak ludzie sobie wyobrażają tą Amerykę, jak ona to jest świetna, znakomita, że każdy by chciał tutaj żyć i tak dalej. Ale ludzie nie widzą też drugiej strony medalu, właśnie tego uzależnienia od narkotyków, tej biedy, tego, że już nie ma takiego czegoś jak American Dream, bo te czasy się już skończyły. I no, ta część świata ma naprawdę bardzo poważny problem właśnie z narkotykami, z lekami przeciwbólowymi, z opioidami. Straszne to jest.
to, co widzieliśmy na przykład, jak byliśmy 2 lata temu w Los Angeles na Skid Row. Przecież tam żyje tyle bezdomnych ludzi. Teraz podobno już też się przyniosło to do Hollywood, że możecie zobaczyć na ulicach Hollywood, na Alei Gwiazd. Możecie po prostu widzieć ludzi uzależnionych właśnie od fentanylu, którzy stoją jak zombie powykręcani. Straszne. Naprawdę. A za mną tam właśnie gościu. Patrzcie jak smoli. Już go zaczęło wykręcać pomału. Bez przypału, normalnie, na żywca. Każdy zażywa tutaj dragi i nikt się nie przejmuje. Co to jeszcze Chinatown, to fajna informacja dla Was będzie taka, że to jest jedno z największych Chinatown w ogóle w Ameryce Północnej. Ze względu właśnie na to, że żyje tutaj tyle migrantów właśnie z Azji. Patrz tego mistrza. Który? Z tamtej strony jest jeszcze gorzej. Co tu się dzieje w tym mieście? Kieruj się na O zachód. matko, co za okropieństwo. Za 300 metrów Kurwa, skręć w wypierdalaj. lewo. Uważaj. Patrzcie, jacy oni tu wygięci wszyscy stoją. Wszędzie to jest okropne. Znaczy damy, są cały. Z takich rzeczy, które powinniście też wiedzieć. Tutaj w Vancouver, a w sumie to w Kolumbii Brytyjskiej, to się nazywa British Columbia, ta tutaj prowincja, 85% zgonów w tym roku na ulicy jest właśnie wywołane fentanylem. 2,5 tysiąca zgonów w tamtym roku z przedawkowania. Pomyślcie to. Więcej ludzi ginie od tego niż od jakichś morderstw, od jakichś, nie wiem, innych rzeczy. Od Ojej, co tu się dzieje? I patrzcie, oni tak złamani w pół siedzą. To, co Wam mówiłem przed chwilą o tych pokojach, tych środkach, które otwarli dla osób uzależnionych. W 2003 roku to tutaj zrobili. To było pierwsze miejsce w ogóle na świecie, gdzie takie coś prowadzili, że ludzie mogli przyjść i sobie po prostu narkotyki dawkować. Ale wtedy to był problem heroiny tutaj. Nie było wtedy jeszcze fentanylu. Odkąd pojawił się fentanyl na ulicach, totalnie przestali sobie z tym radzić. Wiecie, co jest najgorsze? Że ci ludzie nie chcą pomocy. Bo jeśli oni by chcieli pomocy, to może by to miało jakikolwiek sens. I było też ciekawie napisane, że po prostu to, ile by musieli wydać pieniędzy na to, żeby starać takiej osobie pomóc, która i tak tego by nie chciała, a później i tak by z powrotem do tego wróciła, to jest tak duża kwota, że nie opłaca się tego robić. Co to? Widziałeś, w jakiej pozycji ona była? Widziałam. Mam skręcać tu w prawo? Tak, no. No i tak jak Wam wcześniej pokazywałem, oni fentanyl palą z lufek. Po prostu ze szklanych lufek. Niektórzy też biorą go dożylnie, ale to jest tak mocne, że palenie tego wystarcza. Albo palą po prostu z lufki, albo sreberko i tak sobie to wciągają. I no po prostu widać, jak tutaj ludzie siedzą i tylko się unoszą chmurki tego. To jest, fentanyl jest bardzo prosty podobno w produkcji, dlatego jest taki duży problem z tym i zalewa. Patrz, co tam się dzieje. Patrzcie, tutaj karetka przyjechała po kogoś. Wyjedziemy później drugą stroną. Może tu dzieci jakieś? To jest aż niewyobrażalne po prostu.
dzieje? Co jeszcze Was zaskoczy, a co powinniście się dowiedzieć? Że tutaj w British Columbia, czy w Kolumbii Brytyjskiej, mała ilość narkotyków jest legalna. Posiadanie narkotyków jest tutaj legalne. Dlatego myśleli, że jak to wprowadzą, to zniknie trochę... No jedzieć. To zniknie trochę ten problem, żeby ludzie brali, wiecie, na ulicę i tak dalej, ale nic to nie pomogło. Totalnie. Popatrzcie tutaj. Popatrzcie tu, bo po jakieś jedzenie stoi kolejka. Przejedziemy z tamtej strony zaraz. Patrz, fryzjer. O, się obcinają tutaj. Dbają o siebie. No wyobraźcie sobie to. Problem z narkotykami bardzo duży, a władza wprowadza to, że możecie legalnie je posiadać przy sobie. Czy to nie jest jakieś dziwne trochę? Mi się wydaje, że po prostu to jest spowodowane tym, że im się nie opłaca ich łapać już, wsadzać do więzienia i tak dalej, bo to jest dla nich tylko dodatkowy koszt utrzymania takich ludzi. No i tak większość z nich wiadomo jak skończy. Po prostu przedawkuje i zginie. Tak to wygląda. Patrzcie jak sobie smali z lufy fentanyl. Patrz, o jaka wygięta. Ja tu się zastanawiam właśnie, jakie to ma działanie, że ich tak patrz co się tam temu dzieje. Przybliżenie nagraj. Popatrzcie. Chłop pewnie zajarał przed chwilą. I go mocno wygina. Co jest kolejną ciekawą rzeczą, że od 2020 roku lekarze tutaj dostali zgodę na dostarczanie opioidów osobom uzależnionym. Czyli nie wiem, ja nie wiem po prostu jak to skomentować, czyli Ale tylko po tych prostu, słabszych chyba właśnie chcieli, żeby to było troszkę redukować to, oczywiście trochę to redukować. Chcieli, żeby to było bardziej w kontrolowany sposób. Tak, żeby ale tam też było napisane, że oni też mają tabletki z fentanylem właśnie i te takie tabletki też im dają. No i właśnie, A oni to takie pewnie sobie słabszych, kruszą. których nie można przedawkować. No tak, oni sobie to kruszą pewnie i walą, i palą. Wiecie co, człowiek jak ogląda wcześniej takie rzeczy tylko w internecie, to mówię, no to dużo się widziało. Ale jak się to widzi na żywo, to jest po prostu szok. Daj, żebyście wiedzieli właśnie, że tutaj ten taki najgorszy problem, ta ulica taka, w sumie dzielnica, to jest w Downtown East. East Side, no Downtown East Side, dokładnie. Jak się pojedzie już kawałek dalej, to wiadomo, że co jakiś czas można gdzieś zobaczyć, ale ta jedna ulica główna, przez którą jechaliśmy, to po prostu szok. Coś podobnego do tego to jest w Kensington w Stanach. Oczywiście największym problemem z fentanylem to cały czas liderem są Stany Zjednoczone. No ale no tutaj też jest mocno. Tutaj Vancouver jest numerem 1 w Kanadzie. No i moi drodzy, kawałeczek dalej, naprawdę przejechaliśmy może z kilometr, półtorej. Dzielnica Gastown, czyli najstarsza dzielnica tutaj miasta Vancouver.
wygląda już totalnie inaczej. Nie widać w ogóle narkomanów, nie widać bezdomnych, normalne życie, normalni ludzie. Jeszcze z takich rzeczy, które powinniście wiedzieć. No niby od tamtego roku, czy 2 lata temu zakazali oficjalnego brania narkotyków na ulicy. O, ty, to jest nasz statek. Nasz statek tu stoi. Znaczy, którym płynęliśmy, nie nasz. No, zakazali tego robić, no ale widać, że i tak nikt za bardzo tego nie przestrzega. Tu naprawdę można się poczuć trochę jak w kraju, który jest opanowany przez Azjatów. W mieście raczej, które jest opanowane przez Azjatów, no bo są wszędzie. Z takich ciekawostek, których powinniście jeszcze wiedzieć o Kanadzie, no to terytorialnie Kanada jest drugim największym krajem na świecie. No oczywiście pierwszym jest Rosja. Populacja Kanady to jakieś 38 milionów ludzi. I z czym kojarzona jest głównie Kanada? Oczywiście z piękną naturą. No ale niestety po tym, co zobaczyłem teraz, mi się będzie kojarzyła też jeszcze z czymś innym. Popatrzcie, jak fajnie porobiony syrop klonowy. Jak to wiadomo, liść klonu na fladze Kanady. Naprawdę to jest tak niesamowite, że my jesteśmy dosłownie kilometr dalej i tutaj już Vancouver wygląda tak, jak chce się przyjechać do takiego Vancouver. Wystarczy, że przejdziecie na ulicę obok, odejdziecie kawałek dalej i jesteście przerażeni po prostu, gdzie wy jesteście i w jakim miejscu się znaleźliście. Straszne to jest. Jak takie rzeczy mogą zniszczyć takie piękne miejsce. No, a tu jest sławny zegar. Słynny zegar parowy, Steam Clock, który jest jedną z głównych atrakcji turystycznych dzielnicy Gastown. Zegar ten został zbudowany w 1977 roku przez horologa Raya Saundersa i jest jednym z nielicznych działających zegarów parowych na świecie. Działa na zasadzie pary, która napędza jego mechanizm, a co kwadrans zegar wydaje charakterystyczne dźwięki i wypuszcza parę z jego szczytu. To wyjątkowe połączenie tradycyjnego zegara z industrialnym stylem parowym przyciąga turystów i stało się jednym z symboli miasta Vancouver. Dobra, jeszcze takich ciekawych informacji. Ej, to coś dla Ciebie z takimi butami. To powinniście wiedzieć o tym, że tutaj na przykład Vancouver znajduje się jeden z najważniejszych i największych portów, które są w ogóle w Ameryce Północnej. I jeszcze jedna taka ciekawostka, że Vancouver jest drugim największym miastem z produkcji programów telewizyjnych zaraz po Hollywood. Tak? W Ameryce Północnej. Bo tu jest właśnie dużo nagrywanych, jeśli chodzi o programy telewizyjne, to jest drugim zaraz po Los Angeles, a jeśli chodzi o filmy, to podobno jest trzecim po Los Angeles i po Nowym Jorku. No, a ogólnie tutaj to jest, ta dzielnica to jest takie Vancouver, jakie ja chciałem zobaczyć. Tu mi się bardzo podoba. Tam, gdzie byliśmy wcześniej? Nic nie wymarzę z pamięci. Nie, ale to jest ten sam problem właśnie, jak się było w Los Angeles na Skid Row, Tak. to już później Los Angeles jest skreślone. Nie, ja tak To już samo. po prostu nic nie zobaczyli. Zresztą dla mnie Los Angeles było skreślone już dawno. Bo jak ja byłem pierwszy raz, jak była Srandemia, to po prostu jak byłem na Venice Beach, czyli na najpiękniejszej plaży, jaka jest w Los Angeles, najbardziej znana, tam wiecie, gdzie Schwarzenegger ma swoją siłownię i tak dalej. No ludzie sobie wyobrażają to z filmów jako plażę marzenia, a tam wszędzie były namioty, bezdomni i narkomani. I po tym już po prostu mówiłem, no nie, masakra. Poleciałem 2 lata później z Alą, jak zobaczyliśmy Skid Row, jak zobaczyliśmy to, co się dzieje w ogóle w samym Hollywood, tam na tym, gdzie ileś namiotów i tak dalej, no to takich rzeczy już się nie da odczarować. A teraz jeszcze widziałem informację, parę dni temu, jak szukałem właśnie tutaj o Vancouver i widziałem o tym, że właśnie jest ten problem z fentanylem i wyskoczyło mi właśnie też znowu Los Angeles i wyskoczyła mi Aleja Gwiazd. Po prostu miejsce, gdzie są wszystkie gwiazdy, siedzą tak powykręcani, po fentanylu, namioty, wszystko. No po prostu masakra. To jest Ameryka upadła. Nie radzą sobie z tym totalnie. Nie jest American Dream, tylko American Nightmare. Nightmare, dokładnie, tak. No, to jest koszmar, co się dzieje.
i oni sobie z tym nie potrafią poradzić. I to jest najgorsze. No. I dla mnie, na przykład jak ktoś mi kiedyś powiedział, mój brat mi kiedyś to powiedział, jakbym chciał zamieszkać w Los Angeles. I ja pojechałem do tego Los Angeles i jak ja to zobaczyłem, jeszcze w centrum Los Angeles idziemy, a tam gościu normalnie wali kupę na środku na przejściu dla pieszych w downtown. No, nigdy w życiu nie chciał w Los Angeles mieszkać. Nigdy. Totalnie. W Stanach chciałbym, jeżeli bym nie mógł mieszkać w Tajlandii, ale na pewno by to była Floryda. Pomieszkać. No bo nie tak na stałe. Stany są po pierwsze za drogie, po drugie są już zniszczone narkotykami i na jakiś czas pomieszkać? Jak najbardziej. W Nowym Jorku też bardzo bym chciał. Ale nie na pewno na całe życie, bo nie wyobrażam sobie, bo tu będzie tylko gorzej, lepiej nie będzie. Patrz jaki fajny budynek. Tak wchodzimy już do centrum bardziej. Zaczynają się wieżowce. No, im dalej się wchodzi, tym jest czyściej. O, zobacz, to jest jakiś centrum i masz jakiś food court nawet. No, ale wiecie co? Ogólnie Vancouver jest ogłoszone 10. najczystszym miastem na świecie. Ale chyba to... Z wyjątkiem tej dzielnicy jednej właśnie. I chyba to było głosowanie jeszcze zanim tutaj fentanyl wszedł. Ale ogólnie nie, tak poza tamtą dzielnicą. Tak naprawdę trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo czysto. Popatrzcie, akurat odpływa statek, którym tu przypłynęliśmy. Nowi ludzie na pokładzie i zaczynają wyprawę. Tylko dokładnie na odwrót niż my. Welcome! Flaga Kanady. Dobra, musimy iść, bo nam się parking kończy. Moi drodzy, też ważna sprawa. Dlaczego na przykład co kawałek można tu zobaczyć jakieś takie indiańskie wzory lub jakieś totemy. Tu akurat w centrum było, teraz byłem w toalecie, były takie... Sorry, nie pokazałem. Ale dlatego, żebyście wiedzieli, że te tereny tutaj zamieszkiwali Indianie dokładnie. Plemienia Indian. Tak, żeście to mogli więcej się dowiedzieć coś na ten temat. Oczywiście w najbliższych odcinkach z Kanady będziemy wam mówić dużo więcej fajnych ciekawostek. Prawdopodobnie będą 4 odcinki, żeby były takie w miarę fajne i ciekawe. Może 5 maksymalnie, ale raczej 4. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy co będzie do nagrywania. Także jak coś, to nie będziecie mieli zdradzonego wszystkiego tutaj. Tylko tak wiecie, etapami, żebyście dużo fajnych ciekawostek łapali. Chciałem właśnie zobaczyć jak wygląda Stanley Park. Tutaj w Vancouver. Powiem wam, że jest przeogromny. Jest 10% większy od Central Parku w Nowym Jorku. I jeden z największych w ogóle na świecie parków. No, nieźle. To musimy go przejść całego. Na pewno. To jest prawie 10 km dookoła. No, jest 9 dużo. km. Dobra, dojdźmy do jeziorka, zobaczymy i starczy. Nie, jest A nie, to Nie, to. to co ma być? To jest jezioro. A, tutaj możecie zobaczyć, jakie piękne jezioro mamy. Piękne. Ty, no faktycznie. Faktycznie teraz zauważyłem, że naprawdę tu jest woda, no. Czyli to jest jezioro. Ludzie w opiniach piszą właśnie No. a propos tego jeziora, że są rozczarowani, bo to jest co krzaki, a nie jezioro. Dobra, też jestem rozczarowany. Ale ogólnie park mega w centrum Fajne. miasta, żeby taki park Fajne, był, to jest no. rewelacja. Wiecie, z czym mi się zawsze też kojarzyły takie lasy w Kanadzie? Z takimi wielkimi drzewami.
No i trzeba przyznać, że tutaj te drzewa właśnie są takie ogromne. Tam to jest łamane już, ale jest, no, potężne są. O, grzybki. W ogóle oczywiście w Kanadzie musicie wiedzieć, że też występuje dużo łosi, dużo niedźwiedzi i tak naprawdę Vancouver jesteśmy tylko dzisiaj, ale to ruszamy dalej. Ruszamy podziwiać właśnie naturę tego pięknego kraju, no bo po to się tu właśnie przyjeżdża. Także już się nie mogę doczekać, co zobaczymy gdzieś tam dalej. Podobno tutaj w okolicach najlepiej właśnie pojechać na Vancouver Island, bo tam to jest już w ogóle przecudownie. Każdy, kto był, pisał mi, że naprawdę niesamowicie. Także już się nie mogę doczekać. A to nasze autko, bo wam jeszcze nie pokazywałem, jak wygląda z zewnątrz. No i tutaj dalej jesteśmy w tym parku oczywiście, ale to jest miejsce, które było polecane bardzo przez ludzi, żeby po prostu przyjść i pospacerować sobie tą częścią. I że wieczorem podobno są tu tak piękne widoki i może nam się uda tu właśnie też przyjechać wieczorem, bo bardzo chciał to zobaczyć, jak tu wszystko, jak zgaśnie niebo, a zapalą się światła budynków. Pamiętajcie, jak po powrocie z pociągu w Mauretanii, jeśli ktoś z Was nie widział tego odcinka, to serdecznie zapraszam. Mówiłem, że laptop mi się zepsuł. Siadł mi po prostu cały, nawet się go włączyć, nie tak gdzieś tam na chwilę się zapalił, jak go podłączyłem na kablu, tak na krótko mogę powiedzieć. To jakoś tam na chwilę coś się włączyło, ale pokazało, że jest płyta główna chyba zepsuta, czy dysk. Bateria w ogóle całkowicie jest dead. Także idziemy właśnie teraz do sklepu Apple i zobaczymy, może coś wymyślą. Mam nadzieję, że mi go naprawią w miarę szybko, bo tak naprawdę chcemy jutro stąd jechać. Może nie znają jakieś sztuczki, żeby on zaczął znowu działać. Mam nadzieję, że nie będą się opłacić. Nie ma, jest ubezpieczony, ale zobaczymy. Patrzcie to, stacja benzynowa na środku. Łódeczki jak sobie podpływają, zatankować. O, właśnie jakaś podpływa. No i tak sobie płynie dalej. No i teraz sobie przejeżdżamy mostem, który nazywa się Lions Gate. Widzieliście dwa lwy na samym wjeździe. Łączy Vancouver z North Vancouver. Tak, łączy Vancouver z North Vancouver, tak musicie słyszeć. Patrzcie, jaki Microsoft. Przyjechaliśmy tu właśnie do Apple. Udało się, laptop działa. Teraz jeszcze jest tylko jeden problem, bo złamałem wtyczkę od mikrofonów. Używamy drugi, ale muszę to naprawić. Tylko najgorsze, w tym mieście nie ma DJI Store. Niestety. Chodź ale na dół, dałem trzeba przejść. No, ale całe szczęście laptop działa. Okazało się, że nie laptop się zepsuł, ani bateria, ani nic, tylko zepsuł mi się kabel. Pan podłączył do swojego kabla, wszystko działało. Powiedział, że nie, że musiał podłączyć do jakiejś mocniejszej ładowarki, że No. była tak mocno
Tak, bateria tak, rozładowana. no, coś tam się stało, ale całe szczęście działa. O. Dobra, idziemy zobaczyć. Powiem wam najbardziej głupią rzecz, jaka tu ma miejsce. No, ładne. O, mamy mikrofalówkę, fajnie, bo musimy sobie podgrzać jedzenie. Popatrzcie, jaka to jest największa głupota w ogóle, jaką kiedykolwiek na świecie przeżyłem. Byłem w 148 krajach już na świecie. I nigdzie, ale to totalnie nigdzie nie było czegoś takiego, że przy pokoju, oczywiście, wiecie, płaci się za pokój elegancko i pani nam mówi, że musimy dać kaucję. $250. Mówimy, jakie 250? Za co kaucję? Za pokój? W hotelu? Kaucję? Ona mówi, tak. Dostaniecie zwrot po 4 dniach. Ja mówię, to znaczy, że jak my teraz przez najbliższe 5 dni będziemy codziennie spać w innym hotelu, to wszędzie będą nam brali po 250 kaucji i nam oddadzą dopiero po, wiecie, jak to się będzie tak nawarstwiało, że po 4-5 dniach, po 4-5 dniach i tak dalej, i tak dalej. On mówi, no tak, a jak będziecie w hotelu 4-gwiazdkowym lub 5, to tam już biorą po 500. Co? I że w całej Kanadzie tak jest. I w całej Kanadzie tak podobno jest. Co za głupota, szok po prostu. Patrzcie, jak leżał, jaki wygięty. Jeju. Nie no, wieczorami to jest jeszcze gorsze. Jakiś śmietnik tu w ogóle jest. Nie wiem, czy to w ogóle widać dobrze. Matko kochana. Przerażają mnie takie miejsca. Co tu się dzieje? O matko, patrz na to. Ale powyginani. Naprawdę określenie ludzie zombie jest bardzo trafne. No bardzo. Tego lepiej się nie dało wymyślić tej nazwy po prostu. Bo oni są jak zombie z filmów. Ale tu śmietniki wszędzie są. No. I cyk buch. I będzie odjazd zaraz. Straszne to jest, naprawdę okropne. A chwila, moment, dalej. No i to już naprawdę. I tu już przejechaliśmy ile? Z pół kilometra? Nawet nie. Nie, 200 metrów. I tu już jest normalnie. Nic. Kompletnie. Także jeżeli nie chcecie oglądać takich obrazków, to się trzymajcie z dala. Downtown East Side. East Side, dokładnie, no. Tak jest. No i przyjechaliśmy wieczorem sobie tutaj zobaczyć. Powiem wam, że przejażdżka tutaj przez downtown to znowu mocne wyzwanie. To, co tam się dzieje, to jest po prostu nie do opisania. W ogóle, że tym ludziom, znaczy oni pewnie nie czują nawet, ale jest dość zimno. No to jakby się nie przejmowali za bardzo tym. To raczej oni nie chodzą. No i będę dokończył ten odcinek. Jeszcze taka informacja na sam koniec. Potem co przyjechaliśmy w nocy po tym mieście. Po prostu szok. Powiem wam, że nie dziwię się, że większość ulic jest tutaj po prostu pusta w nocy. No bo ciężko się zdecydować, żeby sobie po prostu chodzić. Sprawdzaliśmy jaka cena jest za takie coś, za taki fentanyl. To powiem wam tak, nie było napisane dokładnie, ile to kosztuje w Kanadzie, ale było napisane, że w Stanach. W Stanach podobno taką działkę można sobie kupić, czy tabletkę, czy działkę, nie wiem, za $10. A produkcja tego to 1 cent. Wyobraźcie sobie, jakie to jest tanie w produkcji. Także jak ktoś to po prostu produkuje, sprzedaje, to i to jest tak silne, że po prostu podobno od tego, jak się już człowiek uzależni, to z tego się już nie da wyjść. To już po prostu już jest później do końca i koniec. Tak to wygląda. Coś strasznego. No, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka i komentarza. Pozdrawiam.